Tutaj taki starszy dom, nawet okna widać ocieplone, żeby mróz nie przenikał do mieszkania. Tutaj mamy kontrast starszego domu i nowego zaraz za nim. Tutaj taki domek, można powiedzieć rybacki, mały, drewniany, już opuszczony. No ten już bardziej taki nowoczesny, designerski dom. Kolejne statki, taki biało-czerwony, napisane, że statek ratowник. Ну, Мурманск, как говорят, уже 4 года живет. Вообще хорошие люди, добрые. Из Польши? Да, ну я живу в Москве в А что основном. вы тут делаете? И как тут живется? вообще? Как тут живется? Нормально, ну мы летом уезжаем на юг. Coś jest napisane na drzwiach. Wynajmę 2 pokoje. A, jakiś tutaj sklep z ubraniem, także jakimiś sprzętami. O, tu klientów mnoga. To mleczko takie już zgrunciałe, troszeczkę takie kawałki. Postaram się przejść do miejscowości, gdzie są domy jednorodzinne. Droga do tej miejscowości będzie szła przy zatoce od strony prawej, tutaj tego wzgórza. Домики надо тут вдоль спуститься, да? Там Мышкино. уже Минкино. А, Минкино. Минкино, там да. частный сектор. Там разные дома есть. И дома рыбацкие, старых еще с советских времен рыбаков. Он так интересно обделан там, с этими с элементами рыболовецких тралов, там сети у него. Ну вот если придете, вы Есть тоже увидите. новые дома, да? Есть новые, современные, И да, неухоженные, как всегда. всякие. А Потому почему что если здесь- дача, то это обязательно будет снегом занесено. Z lewej strony pierwszy domek, bardzo taki przyjemny, zadbany, jest maszt, wisi rosyjska flaga. Dalej mamy kolejny katedrz, dom jednorodzinny, drewniany. No, mają dobry tutaj widok na zatokę, na port, na statki przepływające. Tam u góry konstrukcja drewniana nowego budowanego domu. Tutaj z kolei zobaczcie, jaki duży garaż połączony pewnie z tym domem tutaj zielonym. Stoi pick-up, który na pewno można przejeżdżać przez hałdy śniegu. A tutaj jaki kolorowy dom z takich kolorowych materiałów drewnopodobnych, takich płyt. Ogrodzenie no wymaga pewnie remontu, a to jest samochód. Trudno go w tym wszystkim tutaj zauważyć. Jedynie części. Tutaj ciekawe takie ogrodzenie kolorowe. Nie wiem jak oni teraz wyjdą z tego domu, może nikogo nie ma. Ua, kolejny samochód zawalony śniegiem obok takiego drewnianego domu starego. Takie ciekawe takie słoje śniegu przypominające takie słoje na drewnie. Tutaj takie garaże blaszane metalowe na samochody. Drewniany domek. Suda remontna, czyli ulica Zakładu Remontowego Statków. No nie wiem, tak jakoś naokoło przetłumaczymy. Troszeczkę ślisko. Kamień. Możliwe, że postawiony jako dekoracja. Tutaj śnieg z kolei tego kierowcę nie zaskoczył. Miejsce odśnieżone, patrzcie jak równiutko. Tyle co trzeba, żeby zmieścił się samochód. Tam droga odbija w lewo, a my idziemy na wprost. Drewniane domki. Drewniane podwórze. Jakieś budynki gospodarcze. Przyjemnie pokolorowany domek. No i znowu zatoka, statek. Czy to jest jemioła? Tak wygląda.
Nie mam z kim wymienić się pocałunkiem. Tutaj kurtka wisi na drzewie. Dźwięki sportu niosą się na drugą stronę zatoki. Nikogo tutaj nie spotkaliśmy jeszcze. Godzina na pewno nie jest szczególnie korzystna pod tym kątem. Kolejny ładny, okazały dom. Dwie kondygnacje ma. Wiszą przy wejściu takie ozdoby świąteczne. Tak samo na budynku. Tutaj bliżej zatoki domek murowany z balkonami. Kolejny się buduje mikrodom. No, myślę, że nie będzie spełniać tutaj warunku, żeby to był dom całoroczny. No, ten samochód chyba łatwiej będzie odkopać. Piesek na takiej górce ze śniegu ostrzega wszystkich, że do wsi wchodzi nieznajomy intruz, do tego z kamerą, z jakimś patykiem, sprzętem. A to jest, to ciężko powiedzieć. Dacia raczej. Z pewnie takim zejściem jeszcze w dół. Teraz pokryta śniegiem. Tutaj przyjemny domek. Wszystkie są w bardzo dobrym stanie. Już minęliśmy te takie, które stoję na nogach. Tutaj już płot w stylu takim, jaki widać pod Moskwą, z blachy, gdzie nie widać, co jest na terenie, co jest w środku. Ciekawie jest zauważyć, że bardzo mało jest tutaj takich płotów. Na terenie wypasają się dwa pieski. A więcej jest takich płotów, myślę, jak w Polsce. Może ten jeszcze nie, ale przez wiele płotów po prostu można rzucić okiem na teren. Nie strzegą one aż tak bardzo prywatności ludzi, więc to jest pewna różnica z innymi miejscami w Rosji. Z Rosji, z tymi, które pokazywałem wcześniej. Kolejny ładny nowy dom w ciemnym brązu, drewniany. To jakaś szopa. Teren osiedlowy, znak. No, ten już bardziej taki nowoczesny, designerski dom. Oprócz jednego samochodu, który przyjeżdżał, i kilku piesków, żadnej żywej duszy nie spotkałem na razie. Teraz w dół przejdziemy. Tam bardzo ciekawy budynek z takim mostkiem kapitańskim na górze. Do tego sterem oraz kołem ratunkowym obok flagi Rosji. Czyli mieszka tu jakiś marynarz albo pasjonat statków. O, widzicie to ogrodzenie, zupełnie odsłonięte. Chcecie, patrzcie, nie mam nic do ukrycia, nie przeszkadza mi wzrok nieznajomej osoby, chociaż pewnie większość tutaj mieszkańców się kojarzy mimo minimum z widzenia. Tutaj mamy plażę na dole, jakimś pokrytą jakimś ciemnym mułem, no ale plaża to plaża. Dużo kamieni raczej tam na dole.
Idzie mężczyzna, zobaczymy, czy uda nam się z nim porozmawiać. Wydaje mi się, że nie jest on Rosjaninem. Здравствуйте. Можно с вами поговорить немного? Я блогер с Польши, приехал в Мурманск. Ну, я живу в Москве. Показываю вот Мурманск, и вот сюда приехал. Можете про себя рассказать? Откуда вы, чем занимаетесь? Занимался, работаем. Ага. Сегодня воскресенье работаете, ну, уборка снега, да? Не будет, как говорит. Ваша площадка будет. А там в поддоне есть. Почистим немножко. Ага, ага, Сюда воскресенье выходной все. ага, да, выходной. Восточный. Так просто завтра, по-моему, там мужчина будет здесь, там немножко А, почистить. чистить. А сегодня нету машин, поэтому вручную. Да. Ага. А вы где живете? В Мурманске? Да, Мурманск. Или вот с той стороны, или с другой? Не, да, Мурманск. Просто там Абрамис живет. Ага. А можно спросить, откуда вы? В Таджикистане. Таджикистан. И долго вы Да, здесь? уже долго. Ну, Мурманск, как говорят, уже 4 года живет. Вообще хорошие люди, добрые. Ага. Отношения хорошие вообще-то. Как говорят. Не чувствую, я в Таджикистане живу, Россия там. Вообще серьезно. Одинаковые же. Понял. Хорошо. Всего вам доброго. Тоже у вас хороший день. Рад с вами поговорить. До свидания. До свидania. Pierwsza osoba, którą tutaj spotkałem w tej wsi, obywatel Tadżykistanu. Tacy tutaj także są. Kolejny dom się buduje. Kolejny drewniany. Z tej strony zdaje się pokryty nową elewacją. Wcześniej była taka zielona. Zielono-biała. Zyskał nowe oblicze. Tutaj taki starszy dom. I szyba tam poprzednia jest ułożona. Ocieplony. Nawet okna widać ocieplone, żeby mróz nie przenikał do mieszkania. Tutaj mamy kontrast starszego domu i nowego zaraz za nim. Plaża kamienista. Leżą jakieś opony. Kolejny taki garaż metalowy. Takich garaży także dużo było w Moskwie kiedyś, co prawda trochę mniejszych. Już poznikały. Tam gniazdo dla bociana. No z takim sztucznym bocianem. Może ludzie czekają na wiosnę, na przyjście tych ptaków. Choć ciekawe, czy one tutaj trafiają aż na tak daleką północ. Z pewnością do Polski wiele trafia. Tutaj ułożone materiały, cegły, bale do budowy budynku. Pewnie tutaj na tym terenie taki powstanie. Jeden bardzo stary dom, a drugi nowoczesny, kolejny designerski z takim widać tarasem dużym na górze. Ciekawe, czy jednorodzinny, bo dosyć spory. Tutaj taki charakterystyczny dom ze spiczastym dachem w górskim stylu. Tutaj nawet szklarnia. Tam z tyłu widać taką altankę, a tutaj duży dom. Здравствуйте, можно с вами поговорить на камеру? Или На вам камеру неудобно? нет. Можно Ага. поговорить, но камеры нет. А, вот вы здесь живете? Почти. На Абрамысе живу. Как? Вот... Абрамыс. А, Откуда Абрамыс. идете? Но вы не в домке живете, вы в квартире. Ну, у меня есть здесь дом и квартира. А, и дом тоже, да? Ну да, дача. А, дача, но с той стороны, да? Как Нет, вы? с этой. А, с этой Здесь, стороны. да. Вот. И как тут живется? Ну, не знаю, это же субъективно. Вам хорошо? Ну, мне хорошо, мне все Ага. нравится. Тут более такие коттеджи, домики. Там в самом начале, там есть дома многоквартирные, а здесь, да, А, частный сектор. Но тут очень приятно, очень так
Хорошие, красивые дома, много новых, так и разноцветных. Да, ну есть переделанные дома, вот как вот это, например, вот переделают из старого. Да. Да, Такие, просто да. реконструкция. И много, да, строят. А люди тут, те, которые строят, они из Мурманска или тоже приезжают из разных мест? В основном из Мурманска. Да, никто там из Москвы тут, например, построить себе домик, ну, редкость, наверное. Они, во-первых, сюда и не едут работать, потому что у них там бизнес. Они тут живут и Они работают? здесь живут, у всех машины ездят. Ага. да, в город работают. Хорошо. И рекомендуете тут еще пройтись, или то же самое будет, да? Как... Ну, там в самом конце Минькина, там... Что там будут еще? Там Дома магазин, высокие. да, там школа тоже. Ну хорошо, пойду. Такой вот многоквартирные, но они там трехэтажные, там одна пятиэтажка. по-моему. Хорошо. То, Так, что да, в в Абрамысе, да, основном наверное, частные то же дома. самое? Нет, Хорошо. он меньше Абрамыса. На Абрамысе Меньше больше просто домов по территории. многоквартирных. Понятно. Спасибо вам огромное. Вы на чем приехали? На автобусе? Тут я хотел на автобусе, но на такси приехал. Там долго было ждать. Нет, там просто тоже есть остановка, но Ну, я там редко посмотрю. ходит, там 111-й. если Да, вы да, будете да. смотреть. Хорошо. 111. Если так на автобусе, так на такси. Тут тоже много собачек. Собак есть. много, да. Ну, ухоженных. Очень. Приятно. Вы- Они все домашние здесь. Но у Минькины них все нету домашние. владельца, да? Есть. Они просто на самовыгуле все бегают. Вот так даже. Уже всех собак здесь знаю. Понятно. Хорошо. Всего доброго вам. До свидания. Tu, jak pani powiedziała, przerobiony dom z takiego starszego. Zmieniona elewacja. Tam z kolei ceglany. Mało ceglanych domów. Cześć kolego. No, zajęty biegnie. Ma swoje sprawy. Tutaj taki domek, można powiedzieć rybacki. Mały, drewniany, już opuszczony domek. Tutaj kolejny nie wiadomo co, czy dom, czy jakieś pomieszczenie. Tam mężczyzna czyści przejście od śniegu. No, sporo pracy, przekopał już spory kawałek. Mi się zdaje, że ma śnieg pod kolana. A tutaj większy teren, na którym postawione są domy, bardziej płaski. Minęliśmy już wzgórze. Kolejny drewniany, pokryty śniegiem. Ciężko poznać, czy zamieszkany, czy nie. No i ciekawe, jak to wszystko wygląda w ogóle bez śniegu, porośnięte trawą, pewnie jest zupełnie inaczej, ponieważ śnieg wiele zakrywa tego, co tutaj jest. Właśnie. Od razu zauważyłem z oddali, że mężczyzna nie ma ochoty na rozmowę. Nie był nawet skory odpowiedzieć dzień dobry, więc tym bardziej go nie zatrzymywałem. Tutaj na drzwiach ciekawe takie znaki mi kojarzące z taką linijką mierzącą poziom wody. Wyczyszczony teren, parking pewnie. No ciekawie tutaj jest, mi się podoba. Szczególnie z tym widokiem na zatokę. Kolejny dom w gorszym stanie. Zabite okna, zakryte. Stoi sobie spokojnie, niszczeje.
Możliwe, że ta ziemia zostanie sprzedana, ktoś inny tutaj się pobuduje. Kolejny samochód przykryty śniegiem, przyczepka, a tu już garaż. Fajnie by było znaleźć tutaj taką kawiarnię z widokiem na zatokę. O, jak położył się na środku jezdni. Ten mi z kolei dom przypomina taki bardziej polski, ceglany. Mało jest tutaj ceglanych domów murowanych. Pogoda minus 13, moi drodzy. Nie czuję się aż tak bardzo tego. Tutaj kolejny ciekawy, niewielki, kolorowy domek. Z prawej mamy taką niewielką zatoczkę. Znak oznaczający śpiącego policjanta. Po rosyjsku jest tak samo. Spiasi policejski. Za mgły wyłania się pomnik tak zwanego Alioszy, żołnierza na wzgórzu. Wcześniej widać było tylko jego podstawę, teraz okolice ramion. Samochód terenowy, tank, rosyjski, chiński brand, coraz bardziej popularny w Rosji. W pierwszej dziesiątce najbardziej sprzedawanych aut. Idą mężczyźni, patrzą na mnie zaciekawieni, może uda się z nimi porozmawiać. Mężczyźni nie chcieli porozmawiać, wbrew moim przeczuciom. Tutaj widać śnieg wysprzątany przez specjalne pojazdy do odśnieżania. Ciekawie by było zobaczyć taki domek w środku, jak ludzie mieszkają. Tutaj też ciekawy domek z taką tarczą do rzutek. Światło się pali w środku, drzwi otwarte. Nie wiem, jak oni tylko wchodzą na teren, z której strony. Możliwe, że z tyłu. Jakieś takie balasty, boje. Tam garnek wisi na kominie, w tym opuszczonym, mi się zdaje, domku. Słonko wychodzi, mewy. Kolejny piesek, jak omija mnie, kamerę także. Kolejna szklarnia zawalona. Tam wchód. Tam, czyli pewnie z tamtej strony. Boisko do gry w koszykówkę dla dzieci. Tam taka skała ciekawa na wzgórzu. Tam na wprost ciekawy dom. Drugie piętro takie przeszklone, jakby to nie był dom mieszkalny.
Tak samo tam domek, gdzie stoją ludzie na podwórku. Na płocie iluminacja włączana wieczorami. Ciekawe, co to jest tam. O, kolejny piesek. Przyszedł mnie powąchać. No, poszedł dalej. Tutaj także się dom buduje. Okazały Mercedes. Stoi na zewnątrz. Tu jaki nam widok się rozpościera. Na wzgórze naprzeciw nas kolejne doki, budynki takie portowe. No i kolejne statki. A tam widać rescuer, taki biało-czerwony. Napisane, że statek ratownik. Ja nie znam się na sprawach morskich. Może wy rozpoznajecie, jakie może pełnić funkcje. Tam zdaje się taka mini latarnia albo jakiś taki punkt, oznaczenie. Tutaj większy parking. Po co tu ludzie przyjeżdżają, to ja nie wiem. Kilka zaparkowanych samochodów. Здравствуйте. Можно вопрос? Да, спрашивай. Я блогер. Блогер? Вы слышите, откуда я? Откуда могу быть? Откуда? Да. Откуда? Я не русский. Я слышу, что у вас акцент. А какой, не знаете? Примерно. Наверное, Скандинавия. Я из Польши. А, из Польши? Да, да, я живу в Москве и снимаю, показываю Россию в Польше. Я да. поляк. Мгм. Можете сказать, вы за водой? Да. Ага. Хочу машину перепарковать. А, вот тут приезжают машины за водой. Да. Тут какой-то источник? Да, здесь родник. Могу вам помочь, если... Не-не. А, вот тут ваша машина, сейчас запакуете. А, там уже источник, да? Да, там источник. А что за вода? Ну, Ну, не знаю, какая-то, вода хорошая. ну понял. Вы много набираете на свои нужды. Вы недалеко живете, если можно спросить? Я в Мурманске. А, в Мурманске? Вы специально вот так далеко за водой ездите? Вот вокруг, то есть сколько, 40 минут? Ну да, где-то даже, может, чуть меньше. Сюда перепаркуюсь. Ага. Ага, вот, ну хорошо. Ага. Рад с вами поговорить. Всего доброго. Да, всего доброго вам тоже. Wszystkie tajemnice tego parkingu udały się od razu rozwiać. Wystarczy zapytać. Tam widzimy osiedla, blokowiska, takie szarawe, tym bardziej szare przez tą mgłę, która się tam utrzymuje. Tak, przeszedłem ten odcinek do przodu około 200 metrów. Tutaj wam pokażę uciastek, czyli działka do sprzedania. Jeżeli ktoś ma u was ochotę tutaj się przeprowadzić, jest telefon, a my idziemy dalej. Znowu zaczynają się domki po dwóch stronach. Takie skandynawskie wrażenie one robią, kolory, szczególnie tam
ten domek z prawej strony. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами поговорить немножко? Я блогер. Слушаю вас. Хожу, показываю, общаюсь. Я сам из Польши. Я живу в Москве. Из Польши? Да, но я живу в Москве в А что основном. вы тут делаете? Но приехал путешествовать, отойду от солнца. И как? И на 5 дней. Но мне нравится, и я хотел такое место выбрать зимой, куда поехать. Ну, дома лучше. Где лучше? Дома. Знаете, меня носит везде. Я, знаете, и в Китае живу. Ага. А можете сказать, что вы здесь делаете? Если... Вот он гараж стоит. Живем в пятиэтажном гараж. доме. Вы припарковались, да? Да, всю машину поставил. Одну, а вторая вон жены. А там Вот, где-то вот вас... стоит красненькая. А, вот понял. И вы здесь живете. Вы на пенсии, я так понимаю. Да, пенсионеры, Ага, а что днем? заслуженные. А, ну, а кем вы работали? Каким я работал? И механиком, и мотористом. Закончил высшее мореходное училище. А, вы в теме Инженерный- моря и инженерный- с технической Да, стороны. ну, потом на берегу. Ага, И инженером, и начальником участка, и всего-всего. ага. А вот именно здесь давно живете, в этом поселке? В этом поселке, ну, я в этом... Здесь раньше был колхоз Ага. 73-го года. Ну да, То есть достаточно. в колхозе 75-го, а в Мурманске 73-го. Ага. 1973. Ну я понимаю, конечно. И как тут живется? в А? общем? Как тут живется? Нормально, ну, мы летом уезжаем на юг. А, вы там у вас дача или... у нас дом свой. Родители там умерли, жили. Где, можете сказать? Молдова. А, ну да. Но это не Россия, ну да? Нет, В том не смысле, Россия. за границу. Ну, раньше был Советский Союз, а сейчас уже... Но вы там визу легко получаете, да, тоже? Ну, все сделали уже, вид А. вид на жительство. А, поэтому по документам все легко. Я выйду, да. Да. Интересно. Но тут такой колоритный поселок, тем более солнышко вышло. Только в Мурманске, но надо поехать в Кировск. Там в Кировске есть горные спуски, А. там сегодня, там интереснее. Ну да, мне больше люди интересуют, истории, вот такое. Спорт меньше и там, не знаю, какие-то. Спорт это жизнь. Не, ну да. А вы спортом занимаетесь? Или занимались? А чем? Зарядка только с утра. А, сейчас. А раньше чем занимались? Дальше и волейбол, и баскетбол, и гандбол. Ага. Вот такие вот. А вы как проводите тут время в основном? Куда-то ездите, дома сидите, с друзьями встречаетесь? Ездим вот в город Мурманск рядом Ага. с друзьями. Ну, друзья тоже выехали отсюда. А так, Многие ну, уезжали, уехали. знакомые просто вместе работали когда-то. Поэтому так вот, потихонечку. А в город, если ездите, для чего обычно? Ну, продукты там можно покупки. в театр, в кино. Ну, это в нашем возрасте что-то не очень тянет. Ни театр, ни кино. А, Ну, покупки только делали. ага. А так дома посидеть, телевизор посмотреть, почитать? Ну, дома, да, телевизор, интернет, Ага. все есть. Ну да, я понимаю. Да. Правда, плохо тянет, но есть. А можете сказать, если не секрет, в общем, какие пенсии вот в этом регионе? Пенсии всякие, в Ну, зависимости от до, примерно. кто сколько отработал. От до. Самые низкие и самые Ой, высокие. самые низкие. Это надо спрашивать у пенсионного фонда. А, ну Я да. не смогу сказать. Ну, примерно там 20, да? Ну, примерно, вот, 25? да, где-то 20, ну, в зависимости, кто как работал. Мгм. Некоторые работали, 90-е годы было такое время, когда работали неофициально. Мгм. То есть, А, и это не при- копилось на Предприятие не чистая зарплата, не белая, а серая там. Да. Немножко такое, немножко черного нала. Поэтому и на пенсию это сказалось тоже. Ага. Так что вот такие пироги. Ну, всегда у человека всегда мало. Ну да. Так же, как и у вас, так и у нас. Конечно, хочется всегда лучше всегда жить. мало, всегда хочется больше. Ну и лучше Всегда жить, да. хочется- Где-то и для своих, где-то там детей, семьи. А у вас, извините, дети есть? Да, есть. И они здесь, в Мурманске? Нет, жили здесь, теперь сын уехал в Санкт-Петербург, Ага. там жилье приобрел, здесь продался, там купил. И он у нас сводный сын, и мой сын в Румынии живет. И Сейчас где? В Румынии. А, в Румынии. Он там в Молдавии родился, и сейчас живет в Румынии. Живу в Румынии, он переехал в Голландию, работает в Голландии. В Голландии. IT. А, вот так. Да. Интересно. Так что Хорошо, спасибо вам за время и за разговор.
Всего доброго и здоровья. Съездите в Кировск. Это километров 300 отсюда. Примерно. Знаете, в России 300 километров это очень близко, а в Польше это как на... Понимаете, тут другие расстояния. Но я уже Польша тоже... маленькая, поменьше, чем Россия. Но и поэтому у людей Намного. другие представления, знаете, о километраже. Вот. Все, не мешаю. Спасибо, всего доброго. Tutaj domek taki z różnych części się składa. Kolejny drewniany. Ale coś jest napisane na drzwiach. A, wynajmę 2 pokoje. Czyli ktoś ma dużą powierzchnię minki na jakiś budynek, zdaje się, administracji lokalnej. Tam już widać z przodu bloki otwarte od 10 do 20. Sielpo. Co to jest Sielpo? Zobaczymy. Sielpo, tego słowa nie znam. A, jakiś tutaj sklep. Z takimi, z ubraniem, także jakimiś sprzętami dla domów. Jakieś zasuwy, zabawki dla dzieci. Czego tutaj nie ma? Taka drabina. Automat, zaraz naleję sobie kawę. Tylko 50 rubli, słuchajcie. Trochę się ogrzeję, chociaż ciepło się ubrałem, więc nie zamarzłem. Mrożonki. Mamy owoce morza. Pielmieni. Rybka wędzona, to co Rosjanom potrzeba. От тут клиентов много? Поселочек. Да, приходят, да? Ну, Да. тут спокойно, вот у вас спокойная работа, да? Да. Такая. Вот, а сами вы где живете? В другом поселке. А, в другом, недалеко где-то, Да. да? Подъезжайте. Да. Хорошо. Także gotowe zupy, kapuśniak oraz bulion z makaronem, chlebek za 61 rubli. Także takie ciastka. Uspiej kupić, zdąż kupić wino musujące, ubrania, bluzy. Takie, zdaje się, piżamy i garneczki. Automat reszty nie wydaje. A smaki, powiem wam, niespotykane. Cappuccino amaretto, cappuccino irlandzka śmietanka, cappuccino wanilia i gorąca czekolada, czyli nie ma espresso, nie ma americano. Takie 3 rodzaje cappuccino. A, dziwnie to wygląda, słuchajcie. Dziwny smak. To mleczko takie już zgrunciałe, troszeczkę takie kawałki nie rozpuściły się za dobrze. Ale z drugiej strony kawa jest kawa. Pokażę wam jeszcze, jakie są tutaj nasiona sprzedawane, co powie, co tu działkowicze czy ludzie uprawiają. Tutaj mamy kabaczki, groch,
Swiokla, burak, sałata, pietruszka, szczaw, ukrop to jest koperek, no, pomidory, czyli generalnie wszystko, co dusza zapragnie. Warunki arktyczne nie przeszkadzają, do tego mamy tutaj ziemię, grunt tak nazywany. Wychodzimy ze sklepu. Nazwę możemy odszyfrować jako sielskie produkty, czyli sklep z produktami spożywczymi. Sprawdziłem na mapie, jest tu obok bania, sauna. Zapytałem się sprzedawczyni, gdzie ona jest dokładnie. Pani powiedziała, że tutaj, ale jest zajęta do 9, bo nawet mi przyszło przez myśl, żeby skorzystać z bani. Czemu nie? Tam mamy cerkiew. Sprawdzę zaraz dokładnie nazwę tej cerkwi. Warwarińskaja cerkaw. Ładne słoneczko. Tutaj zobaczcie, bardzo ciekawe, podobne budynki murowane. Jeden, drugi i tam trzeci. Także te kolejne widać, że budowane w podobnym stylu. Takie szczególnie okna sześciokątne mają na drugim piętrze. Wiata przed domem, minki na tutaj hamak. Ciekawie on tak wygląda w zimowej arktycznej scenerii. Kolejny dom z sześciokątnymi oknami, a tutaj kawałek działki do sprzedaży. Możecie zanotować numer kontaktowy. Z tyłu dom z 89 roku, co widać na ścianie. A tutaj ciekawe, pewnie wielorodzinne domy. A tym bardziej widać dwa wejścia. Może dwie rodziny tutaj mieszkają. Tutaj teren doków. Założę rękawiczki. Wstawione sowy w oknie, różnorakie koloru. Mamy cerkiew. Dzisiaj jest niedziela. Zobaczymy, czy cerkiew jest otwarta, czy jakieś nabożeństwo będzie. Jeżeli w ogóle można wejść na teren. Warwarińska cerkiew. Plac zabaw. Tak, teren jest otwarty. Chram Świętej Wielika Mucienicy Warwary, świętej Barbary Męczennicy. Zostawiamy za sobą cerkiew.
w miejscowości Minkina. Tutaj Wam jeszcze pokażę takie budynki przemysłowe oraz także bloki. Tutaj z prawej strony takie albo pomieszczenia, albo garaże. Taka część przemysłowa. Minkina, przystanek autobusowy. Kolejne hale. Przystanek jest otoczony tutaj szybami, chroni przed wiatrem, żeby czekanie na autobus nie wiązało się z jakimś ochłodzeniem, zamarznięciem. Obok przystanku mamy łódź oraz także kotwicę. My dalej idziemy drogą, zaraz miejscowość się kończy, widać znak, a tutaj oznaczenie skład soli, czyli magazyn soli. Przynajmniej wiemy, jakie ma przeznaczenie część tych budynków.